Aż ciężko uwierzyć, że od premiery Alana Wake'a minęło 11 lat. Ogrywałem go oryginalnie na Xboxie 360 i przyznam, że gra zrobiła na mnie spore wrażenie. Tym razem mamy możliwość powrócenia do Bright Falls za sprawą Alan Wake Remastered, który pokazał się na nową, jak i poprzednią generację i oczywiście na PC-ty. I wierzcie mi, że warto, bo gra nadal wygląda bardzo dobrze, a historia nadal trzyma poziom. Alan Wake to gra inspirowana horrorami Stephena Kinga. Tytułowy bohater jest pisarzem ogarniętym niemocą twórczą. Przybywa z żoną do miasteczka Bright Falls, aby spędzić wakacje. Żona znika, a Alan rozpoczyna jej poszukiwania. Szybko okazuje się, że miasteczko kryje niejedną tajemnicę, a rzeczy, których Alan doświadcza, wykraczają daleko poza ludzkie rozumowanie. Pytanie tylko, czy wszystko, czego doświadcza, to prawda, czy wymysł jego płodnego umysłu, który stopniowo pogrąża się w szaleństwie. Najgorszą rzeczą związaną z Alanem Wake'iem jest to, że jak grałeś, to znasz już mniej więcej historię i nie doświadczysz jej jak poprzednio. Jeśli nie miałeś okazji poznać gry od Remedy, to teraz jest ku temu świetna okazja. Historia jest bardzo dobrze napisana, kolejne wydarzenia prowokują więcej pytań i w zasadzie nie można się oderwać aż do ukończenia gry. W wersji Remastered dostajemy też dwa dodatki, Sygnał i Autor. Nie znalazł się natomiast na płytce spin-off American Nightmare, o którym dziś mało kto pamięta, a niesłusznie. Gra została całkiem nieźle zremasterowana i choć zapamiętałem Alana Wake'a z Xboxa 360 jako imponujący pokaz oprawy, to tutaj wygląda o wiele lepiej niż zapamiętałem. Alan Wake to horror, można by powiedzieć survival, choć nie do końca. Gra w dużej mierze polega na walce światłem z napotkanymi przeciwnikami. Sam pomysł ze światłem nie jest nowy, wykorzystano go chociażby wcześniej w Alone in the Dark New Nightmare. Alan może oświetlić przeciwnika i w ten sposób przywrócić go do rzeczywistości. Następnie jest on podatny na strzały i można go skapiszonować. Obok walki bohater ma też umiejętność używania uników, które przydają się dość często. Walka w Alanie nigdy nie była zbyt wybitna, jest jej dużo, niezbyt porywa, no i męczy ją okrutna powtarzalność. Pod koniec gry miałem już szczerze dosyć i walki z kolejnymi patafianami omijałem, po prostu przebiegając do kolejnego checkpointu. Było to słabe 11 lat temu, jest słabe i teraz. Początkowo może nawet jest fajnie, ale pod koniec brniesz już jak po gruzie, a powtarzające się schematy zaczynają irytować. Całe szczęście konstrukcja opowieści jest całkiem niezła i obok łażenia po lesie i świecenia latarą w oczy mamy momenty wytchnienia, gdzie poznajemy dalsze sploty fabuły, a nawet w którymś momencie będzie możliwość pośmigania pojazdami. Jednak to, co pchało mnie dalej, to ciekawość, jak historia się rozwinie i nie miało znaczenia, że trochę fabułę pamiętałem. Magia Alana Wake'a nadal działa i nie pozwala odejść od telewizora. Gra jest bardzo filmowa, składa się z 6 epizodów, na początku których mamy wspomnienie, co się do tej pory działo, jak w serialu Netflixa. Widać, że twórcy inspirowali się wieloma filmowymi markami spod znaku horroru i gra od tego nie ucieka, wręcz prowokuje gracza do odszukiwania tych tropów samodzielnie. Znajdziemy tutaj Kinga, Gaimana, a nawet Hitchcocka. Remedy też starało się nie odbiegać od tego, że bohaterem jest pisarz. Fajnym pomysłem jest to, że od czasu do czasu Alan komentuje całą akcję z offu, jakby czytał książkę i był narratorem całej opowieści. Twórcy zadbali o kilka ciekawych smaczków, m.in. telewizory, w których możemy obejrzeć krótkie odcinki serialu Night Spring, który jest nawiązaniem do kultowej Strefy Mroku. Choć filmy te nie powalają fabułą, jest to ciekawy element, który również z przyjemnością sobie odświeżyłem. Do zbierania zostały termosy z kawą oraz ciekawsza rzecz, strony maszynopisu, który jeśli zbierzemy cały, możemy przeczytać w formie opowiadania. Kartki zawierają czasami informacje na temat nadchodzących wydarzeń, czy delikatnie rozwijają historię. Remedy miało tutaj doskonały pomysł, bo są to znajdźki, które warto czytać. Oczywiście, aby zebrać wszystkie strony, trzeba grać na najwyższym poziomie trudności. Nadal bardzo dobrze wypadają wokale, są dobrze dobrane do postaci. Gra posiada polskie kinowe tłumaczenie i ceniam to na duży plus, bo przebrnięcie przez ponad 100-stronicową powieść Alana Wake'a jest o wiele bardziej przyjemne niż to zapamiętałem na Xboxie 360. Jak wspomniałem, gra posiada też dwa dodatki. Niestety jakość tych dodatków mocno odstaje od głównej gry. Szczególnie The Signal, który pewnie byłby bardzo krótki, gdyby nie to, że Remedy podniosło jego trudność o kilka oczek, dorzucając więcej przeciwników i dając mniej amunicji. Niestety The Signal to najsłabsza część całej kompilacji, ale aby poznać kompletną historię, trzeba go ukończyć, jak i drugi dodatek Autor, który powrócił na właściwe tory, zbalansowany
zbalansowano poziom trudności, przez to dodatek stał się mniej frustrujący, no i oczywiście krótszy, ale zawiera on kilka ciekawych pomysłów. Jeśli grałeś w podstawkę Alana i zastanawiasz się nad kupnem, aby sprawdzić jedynie dodatki, które cię ominęły, to odradzam. Dodatki nie są tego warte. Jeśli chcesz zagrać w całą historię, no to zakup gry wydaje się o wiele bardziej sensowny. Gra została całkiem porządnie odświeżona. Na PlayStation 5 działa w 1440p i 60 ramkach na sekundę. I uwaga, była to pierwsza gra, która sprawiła, że wentylatory w konsoli PlayStation dały znać o swoim istnieniu. Może to przypadek, może nie, ale uznałem to za dziwny objaw. Niemniej, las nadal wygląda prześwietnie, choć dzisiaj lepsze widoczki oferuje każdy jeden open world. Swojego czasu lokacje robiły ogromne wrażenie i trochę z tego wrażenia nadal pozostało. Absolutnie fantastycznie wyglądają wnętrza domów. 11 lat temu byłem zachwycony, ile pracy Remedy włożyło w stworzenie realistycznych miejscówek. Dzisiaj może aż tak to wrażenia nie robi, ale nadal można się miejscami pozachwycać nad kunsztem grafików, zwłaszcza, że niektóre lokacje obejrzymy tylko raz i nigdy do nich nie wrócimy. Trochę zmieniono wygląd samego bohatera i w mojej opinii na plus. Wcześniej przypominał mi trochę takiego wioskowego głupka, teraz wygląda, no cóż, lepiej. Ogólnie większość postaci przeszła mniejszy lub większy lifting i bardzo dobrze. Oczywistym jest, że poprawiono oświetlenie i cieniowanie, które w grze pełni niezwykle ważną rolę. Również wszystkie cutscenki przerenderowano od nowa, aby pasowały do nowego designu bohaterów i nie odstawały od gameplayu. I w mojej opinii jest to dość ważne, bo remastery często wykorzystują stare animacje, przez co te odstają dość mocno. Tutaj tego wrażenia nie ma. To, co pozostało niezmienione, to dość drewniana animacja biegu bohatera, który biega jakby miał 5 kg w gaciach po sutym meksykańskim obiedzie, no i skoki, które też animacją nas raczej nie zachwycą. Trochę szkoda, że to tak pozostawiono, ale jeśli przymknie się na to oko, oprawa nadal trzyma poziom i może się podobać. Dodano oczywiście też wsparcie dla DualSense'a na PlayStation 5. Gry od Remedy to gry, które aż tak się nie starzeją. Solidne scenariusze, jeśli są dobre, to i będą dobre za 10, 15 czy 20 lat, a Alan Wake ma właśnie taką niegłupią i wciągającą fabułę. Powrót do Bright Falls zapewnił mi masę wspomnień i możliwość ponownie przeżycia wszystkiego jeszcze raz. Podobało mi się, że Remedy nie poszło na łatwiznę i trochę rzeczy ulepszyło, wyszlifowało, więc i odbiór samej gry był lepszy niż się tego z początku spodziewałem. Jeśli graliście 11 lat temu w Alana Wake'a, zachęcam do odświeżenia, bo naprawdę warto, a jeśli nie graliście, no to tym bardziej. Remedy nigdy nie zawodzi w kwestii fabuł, a tutaj mamy solidny horror, którego nie powstydziłby się sam mistrz Stephen King. Choć gra ma słabsze momenty jak powtarzalna walka, to jednak kolejne wydarzenia pchają nas do przodu, aby poznać zakończenie historii. Oby więcej takich remasterów, chętnie bym zobaczył jeszcze wznowioną wersję Quantum Break. Nie to, że czegoś jej brakowało, ale gdyby to śmigało w 4K i 60 FPS-ach, to by była miazga.